Hej, z tej strony Itawa z Dr. 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Rainbow Land. Pora w takim razie na świat 8. Świat ostateczny. No niestety mamy gimmick, gdzie co chwilę nas porywa wiatr na lewą stronę. I musimy się do tego dostosowywać. No nie jest to łatwe, szczególnie kiedy wszystko chce nas zabić. No i jak widać, nawet kucnięcie nie sprawia, że przestaniemy być porywani. Mimo że zdawać by się mogło, że wtedy Mario będzie się trzymał podłogi, ale nie. Jak widać, tak to nie działa. No nic nie poradzimy, po prostu musimy przeżyć. O. Więcej was matka nie miała? Dobra, niech sobie lecą. Mamy checkpoint i one-upa. Mimo że jest to trudny świat, to ma prawie zawsze gdzieś jakiegoś one-upa, więc game over raczej nam nie grozi. Chociaż tyle. Tutaj uwaga, bo jest one-up, ale możemy przez przypadek przez niego oberwać, jeżeli polecimy w Billa, jak trafimy na niewidzialny blok. Może lepiej zabijmy tego Gumbę. Nie pozwólmy, by nam przeszkadzał, co? O, tu polecam od razu przeskoczyć nad tym Piranha Plantem. Możemy co prawda doskoczyć tam, gdzie on jest. Ale to będzie dość trudne później przeżyć. Okay. I możemy jeszcze zgarnąć tutaj dodatkowe życie. Musimy tylko pamiętać, żeby Billa w lewo strzelić. Proszę, to nie jest Bill, tylko Beetle. Bill to leciał obok mnie. Tak czy inaczej, pierwszy poziom za nami. Teraz będzie jeden z trudniejszych, moim zdaniem. O dziwo, ogień nas tutaj nie rani, jest tylko dla ozdoby. Ten Monty Mole też, aczkolwiek wkrótce się to zmieni. Bo będzie masa miejsc, gdzie takie mole właśnie wychodzą. No i niestety musimy się do tego dostosować jakoś. Okej, przynajmniej nie wyjdzie ta Zosinka. No za to, jak widać, wychodzą cały czas te Monty Mole. Dobra, tamtym nam nie zaszkodzą. No są w stanie biegać bez problemu między tymi blokami, jak widać. Nie spadają, czy coś. Więc musimy uważać. No polecam tego nie raszować, na spokojnie poczekać, jak widzimy te mole. I później je zabić najpierw. A, w ostatniej chwili już pewnie by rzucił młotek. I tutaj niestety... Chociaż mogę go sprowokować. A dobra, chyba lepiej będzie i tak po prostu zejść tutaj, co? Tak. Okej. Nienawidzę Monty Moli swoją drogą. Strasznie nieprzewidywalny wróg. Strasznie łatwo oberwać od niego, szczególnie jak tak wyskakuje. Ale dobra, mamy checkpoint. Może nie będzie teraz łatwo, ale z tego co wiem jest tutaj one-up.
Bardzo sprytnie ukryty, ale mamy go. Dobra. To oczywiście mały problem. I może najpierw ten Montimon zleci. O, mogliśmy zabić tego mola, ale tutaj jest Spiny. No i buraki na niego nie działają. Trzeba w ten sposób wywabiać te twąpy i przeskakiwać. Być może dałoby się, nie, na przykład tutaj byśmy nie mogli zlecieć i ominąć Spiniego niestety. No i teraz jest mały problem. No spam jest potężny, jak widać. No i tutaj jest super trudno wlecieć jako duży Mario. Dobra. Ja już myślałem, że doskoczy. To jest tylko mały problem, bo jest tam z tego co pamiętam Fire było. Okej, ale jest jeszcze jeden. Dobra. Super. No, trochę jestem oblężony, co? Albo dobra, już te mole nie przychodzą, chociaż... No nieważne, nieważne. Jak jestem blisko nie wychodzą, ale jak jestem daleko to wychodzą. Okej. Dobra. No, chyba nie mógłbym stanąć na tej rurze nie umierając od twąpa, co? Ale okej. Jest meta, świetnie. No nie jest to na pewno łatwy poziom, trudniejszy niż pierwszy. Ale jakoś wyszło. No i mamy tutaj one-upy. Pora na czołgi. Będzie i trochę w tym świecie, jak to ostatni świat bez czołgów, co? Chyba, że mamy świat rzymski 17. Podobają mi się te światła, muszę przyznać. Tutaj wywabiamy pierwszego twąpa, drugim się kompletnie nie przejmujemy i mamy życie. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie dojść tutaj, co nie jest może łatwe, ale nie jest też jakieś super trudne, to mamy w gruncie rzeczy nieskończone próby, więc próbujemy tak zrobić, prawda? O, tutaj lubię tak przeskoczyć. Niestety czasami oberwiemy i tak od takiego działa lawy, nawet jak za niego przeskoczymy. Nie no, on ma strasznie dziwny hitbox, szczerze mówiąc. Okej. Dobra. O! Musimy niestety uważać, w tym poziomie strasznie mało mamy power-upów. Dostałem jeden na początku, jak widać, i tyle na razie. A, no jasne, musiał akurat tu dorzucić. Tam na dole są tylko monety bodajże, więc szczerze mówiąc nie jest opłacalne chyba tam iść. To ja zaraz wracam.
Tutaj uwaga, jeżeli widzicie metę, nie biegnijcie prosto w nią, bo może się okazać, że umrzecie w tym samym czasie od tego Hammer Bro, w którym dotkniecie mety. I jeżeli się tak stanie, to po prostu gra was wywali z powrotem na początek poziomu, nie policzy tej mety. Mimo że zagra ta muzyka przejścia poziomu, to gra uzna, że umarliście. No dobrze. Może nie będzie łatwo teraz, ale przynajmniej mamy, że musimy dojść do tego one-upa, tylko mamy go na początku. Tutaj uwaga! Mamy gumby strzelające lawą. Jeżeli nie wiemy o tym, że tu będzie taki gumba, to bardzo łatwo jest od niego oberwać. Okej. Okej, ale go wyszczeliło. Jeśli chodzi o te oto diski, to są jak duszki, czy jak na nie patrzymy, to się zatrzymują, a jeżeli odwracamy wzrok, no to się kręcą. Problem w tym, że jako że się właśnie kręcą, to bardzo ciężko jest przewidzieć czasami, czy zaczną w tym momencie się kręcić, czy nie. Musimy nieźle właśnie tym naszym Mario poruszać i się nie pomylić. Okej, mamy checkpoint. I będzie tu też one-up. Nieźle schowany, musimy przeskoczyć tutaj dopiero. I mamy one-upa. Polecam uważać tutaj, jeżeli pójdziemy trochę za bardzo na prawo, to gąsienica się aktywuje. Czego raczej nie chcemy. No przynajmniej nie teraz. O, jak widać już się aktywowała, mimo że nawet jej nie dotknąłem. No dziwnie jest zrobiona tutaj, szczerze mówiąc. Niestety nic innego nie pozostaje jak czekać. Dobra. Gorące powitanie, co? Okej. Ten gumba to jest bardzo trudny wróg, szczerze mówiąc. Skoro cały czas zmienia pozycję, no to cały czas ta lawa może polecieć w inne miejsce. I do dodatku jak już wyszczeli, to ta lawa jeszcze zmienia trochę położenie, no bo się porusza wraz z gumbą. Jest strasznie łatwo od tego oberwać. Tutaj mi się podoba ten detal, że w tym momencie ta gąsienica, co się zapuściła pod lawę, wraca w to miejsce. Okej. Tu na pewno był power up. Mamy chwilę czasu. Nie jakoś super dużo, ale mamy. O.
Tutaj niestety jest trochę RNG, bo jak się akurat ustawią te roślinki źle dla nas, to może być bardzo ciężko nie oberwać. A nie mamy przecież za bardzo gdzie uciec, no bo mamy gąsienicę. I walka. Nie będzie to z Bowserem, tylko z takim właśnie Gumbą. Też nie będzie to taki Gumba właśnie, co strzelał lawą na bok, tylko zamiast tego strzela jedną kulą ognia, z której później wylatuje wiele podobu. Im dalej w las, tym będzie ich coraz więcej właśnie. I bodajże możemy go zanieść tylko kulą ognia. Pomimo tego, że wygląda jak ognisty Gumba, czyli mogłoby się zdawać, że to Fire Flower jest ostatnią bronią, którą byśmy chcieli go atakować, ale jak widać nie. No bodajże muszę teraz dostać mały Mario, jeżeli chcę dostać właśnie Fire Flowera. Nie wiem, czy jest jakaś ograniczona ilość, którą możemy dostać, czy możemy tak nieskończoność dostawać. Ale lepiej wiadomo, nie obywać na siłę, jeżeli nie musimy. Okej, udało się. No zakładam, że dostajemy w nieskończoność, bo inaczej byśmy utknęli. Bez możliwości przejścia. Chyba, że jednak da się go zanieść, skacząc za niego. Pamiętam, że chyba kiedyś próbowałem na niego skoczyć i oberwałem za to, więc... Okej. Dalszy ciąg mapy. To już jest ta ostateczna część mapy, nie będzie jeszcze trzeciej, no ale jak widać jest bardzo długa. A na szczęście mamy one-upa. O! Tak. No jak widać tutaj zostaniemy niestety mały Mario, nieważne co. Więc możemy się spodziewać, że jest jakiś haczyk. No haczyk jest taki, że tam dalej musimy zniszczyć Big Blocki głową. No ale żeby to zrobić musimy być chociaż Super Mario. No i właśnie dlatego jesteśmy pozbawieni tej formy, żebyśmy nie mogli od razu pójść i zniszczyć tam tych bloków, tylko musimy rozwiązać łamigłówkę. Tutaj też musimy wybić niewidzialny blok, bo inaczej grzybek nam po prostu ucieknie, no i tyle go widzieli. Tutaj jeden blok bodajże tak. Z monetami. Co? Okej. Mamy checkpoint. Pierwsze koty za płoty. Chociaż nie będzie to koniec łamigłówek. Chociaż mamy one-upa tutaj. Okej, no tutaj nie możemy uniknąć nawet tego Super Mushrooma. I dostajemy też one-upa, więc miło. Teraz musimy dobrze wymierzyć skok, dobra. O. Skorupa zabije się teraz na szarym spajnie, a potem zabije się szary spajnie na lawie. Tutaj jak widać niestety musielibyśmy użyć Starmana, żeby nie oberwać od spajnik, bo jeżeli byśmy oberwali od spajnik, zostalibyśmy mały Mario. No jako mały Mario, no to możemy się pożegnać po prostu z wybiciem tamtych bloków i przejściem poziomu. Poradzić. Teraz tutaj jest ważne. Nie wybijamy tych bloków tutaj, tylko najpierw udajmy się tu.
Poczekajmy, aż kupa tu przeleci. No i znowu to samo, skorupa tutaj jest. Boję się od niej oberwać, a nie możemy sobie pozwolić na oberwanie. Poczekajmy, aż Spiny tu zejdzie. Spiny Bazibitu. O, no i się zabili, jak słodko. I zdobywamy Louis, możemy przejść. No, żeby bloki się wyłączyły, musimy mieć to Louis. Niestety. Czyli nie możemy sobie pozwolić na jakiekolwiek oberwanie. Bo inaczej wtedy kaput. W teorii nie musimy używać ani Bazipita, ani Spiniego, żeby pozbyć się skorupy kupy. Tylko że jest wtedy ciężko przejść bez otrzymania obrażeń. Ja jednak preferuję po prostu zrobić to tak, jak twórcy chcieli, i pozbyć się tej skorupy. No i oczywiście podziemny poziom. Z gimmickiem. Gdzie będziemy właśnie się unosić w ten sposób. Okej. Tutaj mi się podoba, jak możemy przelecieć. Tutaj mi się nie podoba, jak możemy oberwać. Okej. No musimy czasami nacisnąć klawisz skoku, żeby wybić się wyżej. Ale udało się, mamy checkpoint, pierwsze koty za płoty. Dobra. No nie jest to łatwe do ogarnięcia, ale dobra. O, lepiej się pozbądźmy tych panów, co? Uff. Albo nie uff, niepotrzebnie oberwałem znowu. Okej, poczekajmy lepiej, co? O, czasami trzeba po prostu wyskoczyć bez bawienia się niczym. Okej. Opa, dobra, udało się. Nie wiedziałem, czy tutaj skoczyć lepiej będzie, czy może zbiec. Ale dobra, żyjemy. Jednak to nie jest jeszcze koniec, o dziwo. Wydawać by się mogło, że wyjdziemy po prostu na zewnątrz, a tu proszę. Jeszcze głębiej. No to próbujemy znowu, co? Było blisko. Fajnie byłoby wziąć tutaj power up, ale niestety musimy najpierw do niego dotrzeć. Okej. Zdecydowanie najgorsze są te podobu lecące właśnie z boku, bo jak widać możemy o nich oberwać, jak później wracają. Spróbuj przewidzieć, gdzie one polecą. No właśnie, no.
Ale udało się. No łatwe to nie było na pewno, chociaż wolę to niż czołgi w trzecim poziomie. Nie jestem ich fanem. Jeśli mowa o czołgach, no to mamy kolejne. Okej, no jeżeli nam się nie uda doskoczyć do tego kupy, to jeszcze możemy tam na lewo się ustawić szparze i doskoczyć. No nie będzie to łatwe na pewno, ale jest taka możliwość. Co, puste pole, co oznacza, że pewnie bossowie, o dziwo nie. O, już myślałem, że oberwę, bo źle skoczyłem. Jej! Nie obywaliśmy od bossa? Co jest? Chociaż nie chwal dnia, bo obewiem od czegoś innego, no właśnie. Mamy checkpoint, super. Dobra. O, tutaj mamy kolejne życie. No to zaraz wracam. Powinien się w ogóle użyć tutaj rotodisków takich stacjonarnych zamiast kolców, powiedzmy, no bo kolce by brzydko wyglądały, by tak wisiały w powietrzu, powiedzmy. No floating manchery też by brzydko wyglądały. Tutaj czasami obewiemy, nawet jak tak skoczymy, nie wiem od czego to zależy, ale pamiętam, że ostatnio jak grałem skoczyłem tak samo dokładnie i obewałem od tych rotodisków, a nic innego nie zrobiłem. Dobra, w końcu się udało. Nienawidzę tego w etapach czołgowych, że czasami nas tak po prostu pcha, jak próbujemy wskoczyć gdzieś wyżej. Nie da się prawie wejść w jakieś wyższe miejsce. No żeby tego uniknąć, nie możemy dotknąć tego bloku, na który chcemy wskoczyć od boku, tylko musimy po prostu w powietrzu wylądować od razu na tym bloku, nie dotykając go wcześniej od boku. No ale nie jest łatwo to zrobić, kiedy się porusza cały czas kamera. I standardowo Hammer Bro Battlefield. Musimy przewidzieć, kiedy się pojawi taki Hammer Bro.
Ale dobra, tyle jeśli chodzi o ten poziom. Nie jest on łatwy, ale dużo bardziej wolę go niż poprzednie czołgi. No i chyba pora na niesławny poziom tego świata. Swoją drogą jestem Small Mario. Naciśnij Q, żeby spróbować ponownie i S, żeby przeskanować 8-8. No możemy rzeczywiście na Q się zabić od razu i na S skanować poziom. No jest to jeden wielki labirynt, gdzie musimy odpowiednio aktywować przełączniki, tak żeby później przejść przez te właśnie blokady. To tak, najpierw idziemy na lewo bodajże. Generalnie naszym celem jest to, żeby tutaj wszystkie strzałki były w prawo w tym miejscu. Później idę na prawo. Dobra. I teraz znowu idę na lewo. I teraz idziemy na dół. Omijamy ten przełącznik. Aktywujemy raz potrójny przełącznik. Wracamy. Aktywujemy znowu tutaj. Wracamy. Prawie, ale jeszcze nie. Jeszcze raz idziemy na lewo. Wracamy. No i możemy przejść. Tyle jeśli chodzi o ten etap, szczerze mówiąc. Najprościej moim zdaniem zapamiętać tak. Lewo, prawo, lewo, dół, lewo i idziemy do mety. Tak to sobie zapamiętuję. I musimy tego power-upa, którego zdobędziemy, zachować, żeby zniszczyć tamte big bloki i dostać je do potrójnego przełącznika, jakby co. No na szczęście są tylko gumby, więc raczej nie jest tak łatwo oberwać, jeżeli tylko uważamy. Okej. Jeszcze jeden poziom dzieli nas od zamku Bowser. No i poziom ten tanio skóry nie sprzeda, jak widać. No, dziękuję za buraczki. Tutaj uwaga, bo mamy oczywiście zmyłkę. Jeżeli pójdziemy górą, to jesteśmy martwi. A skąd miałbyś o tym wiedzieć? Nie interesuj się, czy coś. Tutaj znowu to samo. Jakbyśmy poszli górą, to byśmy zginęli. Ale z tego co pamiętam, teraz właśnie musimy iść górą. Bo byśmy utknęli teraz przy tej ścianie. Czyli dół, dół, góra, tak idziemy.
Udało się, super. No, intensywny etap, muszę przyznać, ale jak już wiemy w sumie gdzie iść, to dość łatwy, szczerze mówiąc. Chyba najłatwiejszy z tych 3 czołgów, mimo że tuż przed zamkiem. By się mogło wydawać, że będzie największa wtedy ofensywa ze strony Bowsera. A może defensywa, w końcu to my idziemy do jego zamku. No dobra. Mam oczywiście życie, kocham. Uwielbiam jak jest trudno, ale zawsze mamy jakieś życia. I kolce też. I kolce nas zabiją od razu, z tego co pamiętam. Nawet jeżeli je po prostu dotkniemy, jak tak sobie teraz siedzą bez ruszania się, to z tego co pamiętam i tak zostaniemy uśmierceni. Także musimy uważać, ani słowa. Co jakiś czas wolę jednak się obejrzeć. O i tutaj trzeba będzie być mały Mario, to zaraz wracam. Uprzedzając jednak pytania, możemy dotykać takiej ściany od boku. Jedyne co nas faktycznie zabije, no to dotknięcie samego kolca. No to zaraz wracam. Chyba tak nie miało być? No, coś tutaj lekko się popsuło. Mamy checkpoint, super. Dobra, lepiej poczekajmy. No, tutaj kolce nie zabijają kup, ale z tego co je mogą zabić w pewnych miejscach wrogów. Dlatego, że gdyby tutaj zabiły te kupy, no to byśmy w tym momencie nic nie mogli zrobić. No jak widać, nasza Spiny ginie od tego. Więc miło. Chyba lepiej byłoby się stąd wynieść, co? Na szczęście tuż przed tym, jak kolce zaczną nawalać, to też gra nam sygnalizuje, gdzie będą te kolce, a gdzie nie. O, tutaj na przykład będą. Aha, okej. Nie mam pytań, to znaczy mam kilka pytań, ale wstrzymam się. Ale bardzo miło zobaczyć coś, co zabija naszych wrogów. Na przykład Mario Forever to sobie wrogowie przez lawę przelatują i nie umierają tego. Po prostu spadają w przepaść i tyle. Oj. Mogłem w sumie stanąć tutaj, zaraz wracam. Okej. No, nie obewałem, o dziwo. Bardzo mi się podoba to tło, że wulkan nawala i o dziwo nie. Ten wulkan nas nie może zranić, jest tylko dla ozdoby. Ale tło jest świetne, naprawdę. A, no tak, miał lepszą pozycję, co mogę powiedzieć. Do nas dosięga, jak tam kucniemy? Nie. Okej. O, szybko wstaje. Przynajmniej możemy tutaj zacząć.
Okej, udało się. Tutaj mamy jakby co łanapa, który się nawet nie rusza. Za mnie ucieknie. O, to już był ten gimmick, że zależy się od tego, gdzie patrzymy, oto diski się inaczej ruszają. Ale jest dość ciekawy, muszę przyznać. Więc nie będę narzekał, co? No to jest chyba najtrudniejszy moment. Już chyba widzicie czemu. Ale muszę przyznać, ładnie to wygląda, to na pewno. Ciekawe, ile roboty zajęło zrobienie tych wszystkich robodisków. Niestety będzie tu bro jeszcze na pewno, tak. Okej. Dobra. Udało się, chociaż tyle. Chociaż jeszcze nie wyszliśmy z tej sekcji. O! Dobra. No wyjątkowo gąsienica jest masakrycznie wolna. Dobra. Tak, prawie bym dotknął tego trąba. Zakładam, że możemy poczekać na gąsienicę i zdobyć tam ten blok nad przepaścią, ale chyba nie ma po co. Ucieczka przed lawą. Z tego co pamiętam, już ostatnia rzecz, która nas czeka przed Bowserem. No i też pewnie najtrudniejsza. Tu twom, uwaga. Okej. No niestety z tego co pamiętam, ta lawa jest bardzo szybka. Chociaż może nie tyle, że szybka. Jezu. Tylko tyle, że właśnie jest dużo miejsc, gdzie ciężko jest nam się szybko przemieszczać i przez to tracimy dużo czasu. Aha. Nie wiem czemu mi w ogóle nie szedł tutaj, zwracam. Dobra. To i tutaj można uniknąć obrażeń, ale wolałbym jednak zrobić damage boost. Aha. Okej. No przynajmniej jesteśmy daleko od lawy. No i być może bycie małym tutaj pomoże, a nie przeszkodzi. A. Tylko widzę, że się ustawiło i idealnie tak, żebyśmy nie mogli wejść. Dobra. Podoba mi się ta muzyka strasznie.
No, mamy tutaj Kirby'ego. Nie wiem czemu, ale jest. Swoją drogą, czy mi się daje, czy Mario czapkę ucięło? Tak. I tak wisiała w rurze. No pomimo tego, że niby ukończyliśmy poziom, to dalej jesteśmy w 10, co? Tyle dostajemy dobroci, że pewnie wiemy, co będzie następne. No i mamy walkę z Bowserem. Nie wolno nam na niego skakać. I musimy w inny sposób go zranić. Będzie kilka faz. I generalnie mamy jakby co 5 lui do zdobycia. Klikamy Enter i dostajemy takie lui. No 5 to się wydaje dużo, ale oczywiście wiadomo. Chcemy zachować i nie obywać, miałem możliwości. No właśnie, tylko że skąd masz wiedzieć, gdzie te podobu zaczną lecieć? Trochę dziwny gimmick. Okej. Co będzie kolejne? Monty Mole. Nie wiem czemu bawi mnie, że taki złowrogi Bowser rzuca kretami. Moja ostateczna broń, krety. O. I teraz musimy Bowsera zalać lawą. Aby to uczynić, podskakujemy jak głupi, aż w końcu lawa go dosięgnie. O! Zakładam, że bawimy się jak w Super Mario 64, że wykonujemy kilka skoków pod rząd. I może go dosięgnie. Na przykład teraz nie chcę. No niestety Lui i tak nam nie pomaga dużo w skoku w tej grze, więc... I tak sobie darowałem. Taki mini bullet health. Tylko z tego co wiem, za chwilę będzie najgorsza faza. A no tutaj było tak... prawie nie do uniknięcia. O! Musimy bile wpakować Bowsera. Tylko że Bowser jest tak nisko, że bardzo łatwo możemy od niego oberwać, jak nad nami krąży. Ale okej. Okej, to było trochę dziwne. Ostatnie Lui, nie wydajmy na głupoty. Udało się. Uwielbiam, gdy po pokonaniu Final Bossa jest jakaś inna muzyka. Niż ta, która gra po przejściu po prostu poziomu, czy poprzednich bossów. Gratulacje! Ukończyłeś wszystkie główne światy Mario Forever Rainbow Land. No i mamy kredyty. To było właśnie Mario Forever Rainbow Land. Muszę przyznać, bardzo przyjemna gra. No przypomina mi właśnie to Magic Land, aczkolwiek jest łatwiejsze moim zdaniem niż Magic Land. No i też mamy trochę przyjemnych pomysłów. Ciekawe walki z Bowserem, muszę przyznać. Tak jak nasza tutaj, albo w tej maszynie, która nas goni, uciekamy do dołu. Więc to jest na plus. Były też zagadki logiczne. Tylko nie podoba mi się to, że w tych zagadkach było, że albo zrobimy raz coś dobrze, albo zginiemy. No chodzi mi o te wszystkie, że musisz Lui gdzieś tam donieść, albo skorupę idealnie kopnąć. Jeżeli zrobisz trochę inaczej, no to giniesz wtedy. No ogólnie w porządku. Poziomy były trudne, ale nie jakieś przesadzone. W większości przypadków raczej uczciwe, bym powiedział. Dziękuję za zagranie.
Więc ogólnie dobra robota, naprawdę. Nie, czy my w końcu ratowaliśmy Peach, czy co? Może nam kazała po prostu spuścić łomot Bowserowi. Naciśnij dowolny klawisz, aby pójść do pomieszczenia z zapisami. Jedyne co mi się przyczepił, bo w menu głównym Mario leci z takimi skrzydłami. Myślałem, że to będzie jakiś szmap po prostu, jakiś poziom taki, gdzie będziemy latać właśnie takim Mario. A nic takiego nie było. Chyba, że jest tu gdzieś ukryte, nie wiem. No i chyba to jest koniec. Ogólnie, jeżeli chodzi o całą grę, nie ma chyba żadnej zawartości dodatkowej. Albo musimy gdzieś znaleźć. No nie ma za bardzo gdzie tu szukać. Chodzi mi o to, że na ogół w fangame'ach Mario Forever mamy te parę bonusowych poziomów gdzieś w hubie jeszcze. Tutaj z kolei mam wrażenie, że nie ma nic. Jest po prostu meta i tyle, koniec. Przeszedłeś główne światy, no to przeszedłeś całą grę. No, jeżeli tak jest, to w porządku. No nie musi być po prostu tych bonusowych etapów, nie? Nie muszą być. Mimo wszystko mówię, grało się przyjemnie. Bardzo udany fangame, ani słowa. Myślę, że to byłoby na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby. Pola Kutrzaba, Wojta Zadosan Domagała, Dajper 22, Nue Wi-Fi, Peso, Vito, Game Games, Imaru Deszok, Rekeres, Nesonix, Feliz Szczęczak, bez nazwy, Lemix, Sim Pomidor, Cross Game P, Piotr Hadu, Union, YouTube, Nichoa, XKM, Natycznia, Isa, Kuprzy, Marker, Konacie, Klask 11, Batek ADMX, Blaki, Baczefire, Play, Yoshi, Fotin, Jawesia 6, Szymecze, Premium, Car Games, Damno, Demus, Rapenio, Tomek 839, Banak, Zjander 6, Filibusta, Muś, Mario Forever, Toksyczny Baka, Captain Zyś, Mastercard, Kaloryfer, Majosia Fox, Zosia Zekmin, 11, Telfizeło, K38, Filipowska i Wsiek, Bindax, Minecraft, BWM, Kenzo, K893. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć!